W tym roku zagrałem w pierwszego Wiedźmina po raz pierwszy i dzisiaj wam opowiem, czy jest to gra, do której warto w ogóle dzisiaj siadać, czy trzymać się z daleka. Omówię, co się zestarzało, przy czym CD Projekt się rozwinął od czasów tej gry oraz porównamy sobie Wiedźmina 1 z jego konkurencją z okolic 2007 roku. Ja jestem Przemoc Nonie i zapraszam na materiał z cyklu No nie zapomnę. Krótkie przypomnienie, ten format polega na tym, że ogrywamy jakąś grę lata po jej premierze, pierwszy lub któryś raz i dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i tym, czy warto po nią sięgać, mając do dyspozycji inne gry. W moim wypadku było to pierwsze ukończenie Wiedźmina 1, ale drugie podejście. Zaraz rozwinę ten wątek. Pierwsze, co rzuca się w oczy przy rozpoczęciu gry, to wybór tego, jak chcemy sterować. Czy ma to być myszka, czy myszka i klawiatura. Przy moim pierwszym podejściu, które trwało jakieś pół godziny, wybrałem ten z myszką i klawiaturą, ale był dla mnie na tyle toporny, że odpuściłem sobie tę grę. Wróciłem po paru latach i tym razem wybrałem tryb z samą myszką i to właśnie na nim ukończyłem całą grę. Ten tryb bardziej przypomina hack and slasha niż action RPG, co dla mnie, znającego historię powstawania gry i to, że początkowo miał być właśnie Diablo-podobną grą, jest jak dla mnie ciekawą pozostałością przed tym, jak zdecydowano się jednak pójść w action RPG. W grze mamy 3 style walki, silny, szybki i grupowy, między którymi gra każe nam regularnie przeskakiwać. Kiedy widzimy osiłka, najlepszy będzie na niego tryb silny, a jeżeli mamy do czynienia z jakimś zwinnym łotrzykiem lub magiem, to tutaj sprawdzi się styl szybki. Styl grupowy jest idealny, kiedy atakują nas hordy przeciwników, a takie widowiska są w grze dosyć częste, zwłaszcza w ostatnich aktach. Dodatkowo styl walki jest tutaj taką jakby minigierką, w której musimy trafić w odpowiednim momencie, aby zadać więcej obrażeń niż normalnie. Te wszystkie style walki są na początku bardzo nieintuicyjne, ale kiedy się do nich jako tako przyzwyczaimy, to nabierają pewnego elementu taktyki i odpowiedniego reagowania na zmieniającą się sytuację na polu bitwy. Ten system walki jest na pewno dużo bardziej wymagający niż w kolejnych Wiedźminach i ma większy element strategiczny. To, co natomiast w ogóle się nie zmieniło względem kolejnych gier studia, to walka z bossami. Każdy boss w tej grze jest gąbką na pociski, którą pałujemy. No powiem wam, że w trakcie walk z bossami sobie podcast w tle puszczałem, bo takie to było nudne i monotonne. Ten element, zamiast budzić wyzwanie wynikające z tego, że walczymy z bossem, rodzi tylko frustrację. Ciekawie rozwiązano tutaj kwestię wiedźmińskich znaków. W jedynce nie mamy od razu dostępnych ich wszystkich, a odblokowujemy je z biegiem fabuły. Problem z nimi jest taki, że w większości przypadków nie znajdowałem dla nich zastosowania. Yrden użyłem może z 3 razy w trakcie całej gry. Igni wydawał mi się w tej odsłonie totalnie useless, a akcji w sumie ani razu nie użyłem, bo nie miałem gdzie. W tej odsłonie naprzemiennie używałem więc Quen i Ardu i to mi w zupełności wystarczyło do ukończenia gry. Kolejna sprawa to rozwój postaci i to, gdzie możemy to zrobić. Otóż w Wiedźminie 1, aby wybrać perki, nie możemy po prostu wejść w interfejs postaci i wybrać nowe zdolności. Tutaj musimy znaleźć ognisko lub odpowiednią postać. Wtedy wchodzimy w tryb medytacji i dopiero tutaj możemy odblokowywać nasze perki. Ciekawe jest dla mnie poświęcenie osobnego drzewka na każdy ze stylów, zarówno stalowych, jak i srebrnych. Tak samo każdy znak również dostał swoje osobne drzewko. Problem z tym drzewkiem jest taki, że mamy tutaj kilka rodzajów perków, za które możemy odblokowywać zdolności. Są to brązowe, srebrne i złote żetony. Brązowe dostajemy przy każdym level upie, natomiast srebrne i złote zwykle są przyznawane podczas specjalnych zadań. Dodatkowo jeden srebrny żeton dostajemy co kilkanaście poziomów. Cały ten podział jest moim zdaniem bez sensu, ponieważ w pewnym momencie, kiedy odblokowywałem wszystkie brązowe perki, jakie chciałem, po prostu przyznawałem pozostałe punkty pierwszemu lepszemu drzewku, ponieważ późniejsze były dla mnie zablokowane, a z brązowymi perkami warto było coś w ogóle zrobić. Jeśli chodzi o animację, to te w Wiedźminie pierwszym są z dzisiejszej perspektywy bardzo drewniane. I teraz oczywiście mógłbym porównywać je do dzisiejszych standardów, ale nie chcę być kolejnym hipokrytą porównującym wydanego 14 lat temu Skyrima z grami wydanymi w 2025. Bo wiadomo, że wtedy będzie to nierówna walka, więc sprawdźmy, co wychodziło w podobnym okresie co Wiedźmin 1. Tutaj, aby być bardziej rzetelnym, porównamy animację z Obliviona, który wyszedł rok przed Wiedźminem, a z wydanych rok po Wiedźminie weźmy na tapet Mount & Blade'a. I w zasadzie wszystkie gry, jeśli chodzi o jakość animacji, wypadają dosyć podobnie, więc możemy uznać, że Wiedźmin spełniał ówczesne standardy. Jedno co to te włosy w Wiedźminie są jakieś dziwatne i uwielbiają się bugować. Jeśli chodzi o świat przedstawiony, to jest to ten sam brudny świat Wiedźmina, gdzie nic nie jest zero-jedynkowe, do czego przyzwyczaiły nas zarówno książki Sapkowskiego, jak i późniejsze gry Redów. Fabuła dzieli się na 5 aktów i epilog. Tutaj nie chcę zbytnio wchodzić w spoilery, bo jest to kolejna historia, z którą warto się zaznajomić we własnym zakresie.
Jednak jeśli chodzi o easter eggi i klimat, to tutaj chcę wyróżnić pierwszy oraz czwarty akt historii. Pierwszy akt jest tak skonstruowany, że gdyby dało się go skipnąć, to nic by się nie straciło. Niemniej on najbardziej przypomina swoją strukturą, jakby był jednym z opowiadań Sapkowskiego. Mamy dwie strony lokalnego konfliktu, w trakcie naszej przygody wykonujemy zadania zarówno dla jednej, jak i drugiej strony i pod sam koniec pozostaje nam wydać niełatwy osąd, ponieważ jak zawsze w tym świecie, tak i tutaj każdy ma swoje za uszami i nie mamy klasycznego podziału na tych dobrych i tych złych. Czwarty akt jest pewnego rodzaju chwilą oddechu między dynamicznymi wydarzeniami z trzeciego aktu, którego nie będę tutaj spoilerował, a finałowym piątym aktem. Jednak to, co najbardziej mnie urzekło, to ilość nawiązań do polskiej literatury, a także postaci z książek Sapkowskiego jak Król Rybak lub Pani Jeziora. Ogólnie ten akt przechodziło mi się bardzo przyjemnie i na każdym kroku doszukiwałem się kolejnych easter eggów pozostawionych przez twórców. A tych jest dosyć sporo. To, co jest również genialnie przedstawione, to organizacja Salamandry. Nie tylko pod kątem dwóch fenomenalnych przywódców, ale i tego, jak po cichu kontrolują miasto, wpływają na wydarzenia w Temerii oraz proces, w którym zwalczamy tę organizację, również jest pełen zwrotów akcji i dobrze pokazuje stopniową utratę ich wpływów na przestrzeni fabuły. Mając porównanie z późniejszymi grami CD Projektu, widać, że mocno poszli naprzód w kwestii technicznej i tego, że mechaniki są dużo bardziej przejrzyste. Inna sprawa to to, że już od początku produkowania gier mieli za zadanie opowiedzenia jak najciekawszej opowieści i po raz kolejny to dowożą. To, co dalej pozostaje bez zmian w grach CD-pu w negatywnym kontekście, to mało ciekawe walki z bossami, które sprowadzają się głównie do naparzania jednego przycisku myszy i ewentualnie umiejętności chodzenia postacią. Podoba mi się również oryginalne wydanie gry, które udało mi się dorwać na Allegro i to, że wszystkie płytki postawione wokół siebie tworzą znak Szkoły Wilka. Często widuję to w książkach, ale tutaj na przykładzie gry widzę to chyba po raz pierwszy. Komu mogę polecić tę grę? Na pewno wszystkim fanom Wiedźmina i tym z Was, którzy szukają w grach angażującej historii, pełnej wątków i zwrotów akcji. Granie w tę grę pokazuje na pewno pewien proces w grach CD Projektu i to, jak się rozwinęły na przestrzeni lat i co zawsze było dla nich największym priorytetem. Trzymałbym się z daleka tym z Was, dla których najważniejsza jest grafika w grach. Tutaj poczekałbym na nadchodzący remake. Sterowanie może być bardzo toporne, więc tutaj trzeba się trochę przemóc, albo podobnie jak ja, zagrać w rzadko wybieranym trybie hack and slasha. Tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzu, jakie Wy macie wspomnienia z Wiedźminem 1 i czy ten materiał zachęcił Was, aby odkurzyć tę prawie 20-letnią grę lub przejść ją po raz pierwszy. Jeśli film Ci się spodobał, proszę Cię o zostawienie łapki w górę dla lepszego pozycjonowania tego filmu, aby mógł dotrzeć do większej liczby osób. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam.